Witam panią. Ja tylko klaskałem, żeby synchronizować kamery. Nie klaskałem, żebyś przyszła się bawić. Moi kochani, witam was bardzo... Kurwa. Siemano mordki. Nie da się ukryć, że byliśmy już naprawdę w wielu miejscach na świecie w poszukiwaniu najlepszych możliwych materiałów, które możemy wrzucać tutaj na kanał. Zakładam, że wielu z was również podróżuje po świecie. A jak doskonale wiecie, są miejsca na świecie, w których ciężko jest zapłacić kartą i wtedy nie pozostaje nam nic innego jak tradycyjna gotówka. It's original. No to Gino. Boss, tell me please, how much you give me? I have only Polish złotówki. No i to było miejsce, w którym gość raczej nie obsługuje płatności kartą. A przynajmniej jeszcze nie obsługuje. W każdym razie w mBanku jest opcja bardzo fajnego konta osobistego, które daje wam gwarancję wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce kwoty powyżej 100 zł bez żadnych kosztów. Jeśli chodzi o wypłaty poza granicami kraju, to one również są darmowe. Jedyne dodatkowe prowizje, jakie mogą się pojawić, to te związane z przewalutowaniem po kursie banku. Zapraszam was więc, moi kochani, abyście zostali klientem mBanku. Wpadajcie do pierwszego linku w opisie. Ja akurat jestem zadowolony z tej współpracy, no bo klientem mBanku jestem od lat. Zwyczajnie, najprościej w świecie, z ręką na sercu. Tu nawet jest moja karta. No. Taka, trzymam sobie w ręce. Zaczynamy. Tak to wygląda z tej strony, tak wygląda radiowóz, a tak to wygląda z tamtej strony, a tak wyglądam ja. Witam moi kochani i kłaniam się bardzo serdecznie. Ja w tym momencie nadaję do was ze Stanów Zjednoczonych, a dokładnie to ze stanu Illinois, w którym, uwaga, prawie 1 milion ludzi reprezentuje Polonię. Ja teraz dokładnie stąpam po Chicago. W tym mieście 180 000 Polaków. To naprawdę bardzo duża liczba, ale nie mówię wam o tym bez powodu. Myślę, że wielu ludzi jakiś czas temu wyjeżdżało do Stanów Zjednoczonych, aby spełnić ten swój amerykański sen, czyli American Dream. I jak pewnie doskonale wiecie, jakiemuś procentowi ludzi udało się ten amerykański sen spełnić. Dzisiejszy materiał, jak pewnie większość materiałów na tym kanale, bo to kanał motoryzacyjny, będzie dotyczyć zajebistych samochodów. I to sprzętów nie byle jakich. Myślę, że na dowód nie będziecie musieli długo czekać. Ja już teraz wam pokażę, czym my przemieszczamy się tutaj po Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, to jest taki gigantyczny GMC. Zamknę drzwi i pokażę wam, jaki ten sprzęt jest długi. That's what she said. To jest taki typowo amerykański wóz. My przyjechaliśmy tutaj aż w 5 osób, ale mamy aż 8 walizek ze względu na to, że chcemy realizować jak najfajniejsze nagrania, które wymagają po prostu dużo sprzętu. Dla was w tym momencie bez zbędnego przeciągania wlatuje intro. No i co? No i myślę, że zaczynamy. Ej, GMC, którego wam przed chwilą pokazywałem, może wydawać się być duży, jednak okazuje się, że nie. Jest malutki. Jakby ktoś miał wątpliwości, czy jesteśmy w Ameryce, to najlepszym dowodem jest to, że jak cię szturchnie taka fura na przejściu, to zabije cię lusterko. I to w sytuacji, w której masz 2 metry. Chodź tu, bo Grażynie by przeszło nad głową. Chodźcie, jesteśmy na przedmieściach Chicago. Tutaj jest taki oto ziomal i taka oto lady. Say something in Polish. Jak się masz? Yeah! Look at the pretty guy. Say something in Polish. Siema chuj, Nie mów tak brzydko do moich odbiorców. przepraszam, Bo nie będą cię lubić. Powiedz coś fajnego. przepraszam. Ale przecież ty gadasz normalnie po polsku. Nie, nie mówię nic po polsku. Say something in Polish. Why you gotta put me on the spot like that? A? Like camera in my face, oh, mów coś po polsku, O, ten chuj. Czemu wszyscy przeklinacie tak po tym polsku? A umiesz mówić nie przeklinać po polsku? Ja wiem, jak się gada bez klęć. Nie wiesz jak się gada bez przekleństw. No, ja wiem. Gość normalnie gada po polsku, wyciągając przedni bagażnik z McLarena. No i jeszcze tu jest fajnie, chodźcie, pokażę wam. No tu już na wstępie mogę wam pokazać coś zajebistego showroom tutaj w Chicago Kamila. Bardzo fajna podłoga, już mi się podoba. Dajże kamerę na dół, synek. Ja cię mam uczyć takich rzeczy. I do tego wszystkiego patrzcie, jaki tutaj jest elegancki plaster miodu na podsuficie. Na podsuficie, sorry, ja już trochę... Zapominam ten polski, bo jesteśmy tu już 5 dni. Ja już, sorry, you know. I McLaren, to nie jest McLaren, to już jest McLaren, yeah. Ja ogólnie nie jestem fanem folii kameleona, ale powiem wam, że w tym przypadku w połączeniu z taką ilością karbonu, zobaczcie, że nawet reflektor przedni jest oprawiony w karbon, kanarcy, splitter, cała maska, lusterka, wloty powietrza, tak jak w STO, to wszystko jest zajebiście zrobione w karbonie i nawet to, co ja zawsze szanuję, a mianowicie felgi są nawet zrobione z karbonu, bardzo ładna felga, która nawet śrubkami pasuje do zacisku hamulcowego. Jakimś gigantycznym fanem McLaren
McLarenów nie jestem, tak ten wygląda naprawdę zajebiście. Jedyne co ktoś bardzo zepsuł, to mi się nie podoba konfiguracja wewnątrz. Chyba ktoś przymknął jedno oko i drugie zamknął, jak klikał coś tam na komputerze. Widać to? No, widać. No, a tak na zupełnie poważnie, moi kochani, to tutaj na Przedmieściach Kamil ma swój warsztat. W tym warsztacie robi różne naprawy lakiernicze, blacharskie. Oprócz tego oklejają samochody, dokładają pakiety karbonowe, felgi i tak dalej. A teraz na dwa takie Cadillaca plus GMC jedziemy jakieś 25 mil stąd do Hamilton Collection. Wielu z was może już kojarzyć. Kto nie kojarzy, ten za chwilę pozna. Wierzcie mi, że mają tam rozmach. Fajnie wyglądają na tych szerokich amerykańskich autostradach. Mega mi się kojarzą z raperami, którzy z 30 ziomkami takimi jadą na klipach. A jeśli kogoś zastanawia, dlaczego wstawiam do filmu, jak kremuję łeb, to spokojnie. W Teksasie słońce było dosłownie przez 15 minut, ale wystarczyło, żeby mi moją łysą glacę przypaliło, no i żeby skóra zaczęła mi schodzić. Teraz muszę kremować, żeby was nie straszyć. Stoi tak. Stoi. Ja jeszcze jestem w szoku, kolegę. Widziałeś, co tam stoi? Pagani. To dla ciebie normalne? No, tutaj tak. Tu byłem parę razy, tak się normalnie, no. Ale k***a Pagani stoi nie w środku na podjeździe? What? Jedzie wilk z Wall Street. Jaki? Ja jeszcze nie wyszedłem w szoku z Pagani, a tu k***a Countach i to S. Moi kochani, znajdujemy się w Iron Gate. Dole jak to gada. Zaraz wam powiem, gdzie się znajdujemy, bo to jest ważniejsze. Ty, i nawet ma tablicę rejestracyjną The Wolf. Wilk z Wall Street takim jeździł w tej scenie, którą widzicie w tym momencie na ekranie. To jest wręcz przełomowa scena dla kinematografii. Hey, Kamil. Nice meeting you. Tommy. Nice meeting you guys. Aiden, nice to meet you. Tu wszyscy mówią po polsku. Natalia mówi po polsku. Poszłam do polskiej szkoły. I don't know much, but Say something in Polish. no, like I speak Polish, but like well, I don't know what to say. Dzień dobry, jestem Natalia i znajdujemy się w Chicago. Dzień dobry, mam na imię Talia i znajdujemy się w Chicago. Tak? Okej, super. Ja mam tak wypięte kory, że ja nie wiem, co się dzieje. Ja jeszcze nie ochłonąłem po Pagani, które tam stało normalnie nie w garażu. Wychodzimy, chcę pójść do tego Pagani, nagle przejeżdża z otwartymi drzwiami Countach, który wjeżdża do środka, po czym wysiada z niego dziewczyna i mówi, że jest Natalia i mówi po polsku, z Countacza. Znajdujemy się, moi kochani, w Iron Gate, wracając do tematu. Zaraz wam opiszę to miejsce, tak od A do Z, ze względu na to, że jest to miejsce wręcz niesamowite. No i za chwilę wam opiszę, jak to tutaj wygląda, na jakiej to działa zasadzie, co my tutaj właściwie robimy i co chcę wam pokazać. Ja się właśnie zesiurałem, nie? Moi kochani, przepraszam, ale mogę trochę nie kontrolować emocji na tym materiale, ponieważ właśnie wjechał mój Dream Car, największy na świecie, a mianowicie Pagani Huayra. Jeszcze do tego wszystkiego w roadsterze, jeszcze do tego wszystkiego pakuję z wydechu. Zaraz zrobimy test aerodynamiczny. To w Pagani jest najpiękniejsze, co może być. I przejechać tutaj dookoła, wtedy tutaj zaparkuję i kliknie test aerodynamiki. Lotki z przodu i z tyłu będą sprawdzały wszystkie możliwe ustawienia, czy są gotowe do jazdy w ekstremalnych warunkach. Powiem wam szczerze, nie ma drugiego takiego samochodu na świecie. Nawet Divo za 10,5 miliona dolarów, czyli za 50 milionów złotych, nie cieszy mnie aż tak bardzo jak Pagani Huayra, nie? Jeszcze do tego wszystkiego ta ma zajebisty kolor, konfig, chyba jest piękna, no. Patrz, sprawdzam na razie prawą lotkę, lewą. Dole powiem wam, że jak na serię, to naprawdę bangla, nie? AMG wiedziało, co robi. Bugatti nie ma do tego podjazdu. Według mnie nie ma, nie? Według ciebie też nie ma? Kolega małomówny jeszcze. Nie mowa. Konfig czerwony do mnie nie przemawia, tak? Ja bym wziął czarny, albo dołożyłbym trochę białego, albo zrobiłbym taki mocno biały i dołożyłbym trochę czerni. Czerwony nie za bardzo, ale ta ilość karbonu, która jest w środku, ten tunel środkowy i tak dalej, to jest piękne. To jest, moi kochani, pies, który jest sławny. Ten pies ma 1 milion obserwujących na TikToku. This is a famous dog. Ma na imię Sena.
Tak jak ten samochód. Jak on się buja w ogóle w tym łańcuchu. Wy to widzicie? Chłopie, ja jeszcze nie wyszedłem z szoku tego, że to Pagani przed chwilą stało na zewnątrz, później pojawił się kontacz, kobieta, która mówi po polsku. Zaraz to Pagani tutaj wjeżdża, po czym przychodzi pies, który ma 1 000 000 na TikToku. Nazywa się Senna. Nazywa się Senna i się tutaj buja normalnie w kajdanie, nie? Co to jest? Ameryka! Ameryka! O, jak ci z ryja. O Jezu. No, powiem wam, że piękna jest, ale takiego smrodu to dawno. Dobra, zajebiste jest to, jaka ta hala jest duża, jaka ta hala jest przemyślana. Zobaczcie, w tym momencie ja wychodzę do góry po schodkach. Tutaj jest cała taka graciarnia, pewnie standardowo można tutaj zrobić jakieś stoliczki, żeby pograć w FIFA i tak dalej. Natomiast zajebiście przemyślane w tej hali jest to, że nie jest tutaj tak dużo gęsto z oświetleniem, tylko są takie bardzo długie światła, które robią nam bardzo fajny efekt na samochodach, takiego odbijającego się światła, nadają dodatkowy kształt. Ja w tym momencie stoję sobie za barierką i widok, który jest za mną, w momencie, kiedy ta hala byłaby pełna... Ty, zabrał buta. Ukradł buta i ucieka, patrzcie. Kurwa, gonią go. No i sytuacja, w której ja tutaj stoję sobie za barierką, gdyby tutaj było pełno samochodów, to byłoby już w ogóle naprawdę piękne. Ale na chwilę obecną brakuje tutaj 10 aut, które oni jeszcze w swojej kolekcji posiadają, ale samochody są gdzieś na wrapie, na myjni, albo na chwilę gdzieś wywiezione do na przykład sesji zdjęciowych, bo są akurat na sprzedaż. Oprócz tego zostało mi powiedziane, że tych samochodów zostało tutaj zamówionych jeszcze dodatkowe 10. Co za tym idzie, tych samochodów będzie tutaj naprawdę cała hala, będzie problem, żeby to wszystko upchnąć, ale ja stojąc tu i widząc tam za sobą takie oldschoolowe automaty do gier, tutaj ekran, na którym można coś wyświetlić, tutaj jeszcze więcej tych wszystkich kanap i tak dalej. Czuję się naprawdę spełniony i powiem wam szczerze, że takie miejsce w Polsce nadchodzi. Ale to jeszcze tajemnica. Dobra, uspokójmy trochę to wszystko. Mam jeszcze kilka rzeczy do pokazania, bo cały kompleks Iron Gate to nic innego jak coś, co z chęcią bym w Polsce wybudował i jeszcze do tego wszystkiego wypromował. Blisko 200 garaży ułożonych szeregowo. Każdy z nich teoretycznie bez pozwolenia na zamieszkanie. Tylko i wyłącznie na trzymanie samochodów plus rekreację. Piękna harmonia spokojnego miejsca, co chwilę zakłócana waleniem z wydechu jakiegoś V10 albo V12 z Aventadora. Wspominałem wam na początku, że niektórzy spełnili ten polsko-mocno-amerykański sen. Na przykład taki jeden Robert, który nie chce pokazywać swojej twarzy. On i jego żona Renata żyją w Chicago już 32 lata i to, co widzicie na przebitkach, to jego garaż. $2 miliony. Tyle stoją 918 Carrera. Ponad $500,000 GT2 RS. Daje nam to jakieś tam, prawda, drobne 11 milionów PLN-ów. To już są przyzwoite kwoty, muszę przyznać. Syto. I syte są też prosiaki. Fajnie gadają. Całkiem spoko, ale GT2 RS dużo fajniej. Bardziej basowo bangla. Groźne sprzęty. Carrera wyszła tylko w 918 sztukach, jak sama nazwa w sumie wskazuje. 240 w tym pakiecie Weizach, czy jak się tam to po niemiecku czyta, pewnie po niemiecku jest Weizach! No, $63,000 dopłacić trzeba było za liquid silver, czyli za ten lakier, jakieś magnezowe felgi z karbonu, to brakuje w ogóle, żeby tylko szyby jeszcze były karbonowe. Fajne. Fajny też garaż. Robert ma akurat wersję 3-piętrową, na samej górze łazienka i strefa wypoczynkowa. Po schodkach elegancko na dół się schodzi, a tam bar, kuchnia, kanapy z telewizorem, no i nie byle jaki widok na dół. Fajne. Naprawdę mega klimacik, muszę przyznać i powiedzieć wam, że mam wrażenie, że przy tej ilości garaży, jakiego super auta byście nie wymyślili, to ono gdzieś w którymś będzie stało. Pokazano nam 4 garaże i wierzcie mi, zdziwienie na moim ryju było widać, jak w jednym z nich ujrzałem na przykład Ferrari F40. Chciałoby się to przywieźć do naszego pięknego, cebulą kwitnącego kraju i móc tym śmigać po naszych dziurawych, lecz jakże urokliwych drogach. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop. I don't wanna speak. Talking all that.
Mordki, mam w swoich rękach kluczyki, za moment zrobimy rolkę, jakiej polski YouTube jeszcze nie widział. Pagani, okej, Pontacz, do tego wszystkiego wyjedzie razem z nami na miasto i jeszcze do tego wszystkiego Senna. Do Senny mam w tym momencie kluczyki, zapraszam na cold start, zobaczmy jak Senna brzmi, to jak bajerancko w tym samochodzie otwierają się drzwi, to jest naprawdę niesamowite. Jeszcze do tego wszystkiego kiedyś wam już pokazywałem, jak bardzo bajeranckie są fotele i cały monokok w Sennie. Zróbmy cold start każdego z tych samochodów, wyjedźmy na autostradę i w tych amerykańskich warunkach pokażmy wam, jak każdy z tych trzech samochodów wygląda podczas jazdy, a to rzecz, no byle jaka, umów. Ty, patrz jak ja tu siedzę, nie? Nagrywasz to? No. Patrz, tu siedzisz jak w bolidzie Formuły 1, ja prawie leżę. Synu, czekaj, muszę znaleźć gdzieś przycisk start. Ty, jest, patrz. Uwaga. Dobra, po pierwsze, jaka malutka jest kierownica, podejdź bliżej stary, bo tu nic nie będzie słychać. Po drugie, zobaczcie jak na zewnątrz są siłowniki od drzwi. To jest całe odsłonięte. Tak samo jak odsłonięta jest opona przednia, patrzcie to. Jaki tu jest luk z mojej perspektywy. Tutaj mogę normalnie dotknąć przewodu hamulcowego. Tabliczka McLaren Senna, ja pierdolę. Jak to się zamyka, czekaj. A tu jest. It's up. It's on the ceiling. Się śmiejecie, czekaj, kto z was by się skapnął, gdzie to jest? Chłopie, pierwszy raz siedziałem w Sennie, ale to jest jebane, to mi się podoba. Tu jest to do otwierania, nie? Ej, bez kitu. Zaczynało mi się już robić ciepło w środku. Dobra, odpalmy kuntacza. Okej, it's not look premium. Moi kochani, to wygląda gorzej jak do skrzynki na listy, nie? Tu się otwiera jak w żuku. Patrz jaki przycisk jest. O it have a clutch! Ja mam buty pod kolor wnętrza. Ciekawe jak to gada. To gada. Ej, siedzę w kuntaczu jak p***dolony wilk z Wall Street. Pedał sprzęgła, hamulca i gazu jest tutaj tak blisko siebie, że musiałem zdjąć buta, żeby wcisnąć sprzęgło. Poważnie, nie da się inaczej. Ale w środku czuć pieniądz, powiem wam. Ponad 30 lat i to cały czas pachnie skórą. I nie ma wspomagania. Uwaga. Zgaszę go, ale chodźcie, chodź tu kamerą bliżej. Patrzcie to, jaka tu jest kiera, normalnie jak w go-kartach jakichś dzisiejszych. Do tego wszystkiego ta skrzynia biegów tutaj to jest w ogóle jakiś absurd. Siedzisz w Lambo, masz sprzęgło i do tego wszystkiego masz manualną skrzynię biegów. Ale to wszystko tutaj w środku wykończone białą skórką. Powiem wam, że w naprawdę bardzo fajnym stanie. Widać, że ten samochód ma już swoje lata, nie da się powiedzieć, że nie. Lusterko, całe te wykończenia zegarów, to, że to wszystko jest tutaj ze skóry wykonane, to naprawdę już widać ten ząb czasu. Natomiast no powiem wam, że rolling czegoś takiego na drodze, który za moment przeprowadzimy, to jest w ogóle jakiś nie spodziewałem się, zakładając ten kanał, że kiedykolwiek będzie mi dane nagrać rolling Pontacza po drogach publicznych. To jest jakiś absurd w ogóle. Mać. To jest jakiś w ogóle poza światem level. Pamiętacie, pokazywałem wam kiedyś, jak wygląda kluczyk od Pagani. To nie ma nic wspólnego z normalnym kluczykiem. To wygląda jak miniaturka tego auta. Czy to jest ładne? Powiem wam, że z perspektywy czasu coraz mniej mi się podoba. Tak coraz bardziej jakby wydaje mi się to być tak licho wykończone. Natomiast sam pomysł tego, że samochodzik jest kluczykiem, jest zajebisty. Dobra, nie mogę złego słowa powiedzieć o Pagani, bo ja kocham Pagani. It's a Mercedes key. A, okej. That's it. Okej. Wewnątrz jest jak z Mercedesa, rzeczywiście. Okej. No. Jak bardzo niepoważnie wyglądam, jak łysy, wydzierany ziomek w kolorowych skarpetkach w święte Mikołaje. Odpala Pagani. Dobra, powiem tak, Pontacz troszkę lepiej brzmiał na cold starcie, muszę to przyznać, ale wciąż jest tutaj na tyle dobrze, że no brakuje mi słów. Słyszycie te turbiny? Weź kamerą, stań w tamtą stronę trochę bardziej, żeby było słychać. To, jak wewnątrz prezentuje się Pagani, pozwólcie, że je zgaszę i otworzę drzwi i podejdź tu. To, jak wewnątrz prezentuje się Pagani, to nigdy nie przestaje na mnie robić wrażenia. Jak to wszystko jest tutaj wykończone. Zobaczcie te śmigła samolotu, które są tutaj jako przyciski od radia. Zobaczcie, jak to wszystko tutaj siedzi w ręce. Ja się tutaj czuję, jakbym zaraz miał tym samochodem, właśnie jak to abstrakcyjnie brzmi, zaraz miałbym tym samochodem odlecieć. To jest naprawdę piękne. Do tego wszystkiego ten tunel środkowy, który tutaj robi gigantyczną robotę i nawet to, że naciskając przycisk
przycisk start, aby odpalić ten samochód. Nie możecie tylko kliknąć, tylko musicie trzymać. Dokładnie tak, jakbyście mieli samochód z lat, nie wiem, 80. czy 90. albo właśnie samolot, w którym to wszystko powinno się trzymać, żeby go odpalić. No, ja jestem w Pagani tak zakochany, że jak tylko i wyłącznie będzie mnie kiedyś na nie stać, to muszę je mieć w garażu. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, nie wiem, jak zarobić. Może YouTube niedługo zacznie płacić trochę więcej z reklam. Nie wiem, albo zbiórkę otworzę. Się pomaga. Budda na Pagani. Okay, let's go. Let's go for rolling. Sytuacja, w której na czerwonym świetle stoimy z otwartymi drzwiami i mrugamy sobie lampami, żeby się podnosiły, to jest dobra sytuacja. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałbym się, że kiedykolwiek w takiej sytuacji będę. Jak abstrakcyjny jest ten obraz, który wy w tym momencie widzicie na ekranie. No i co? No i może nie będę w kółko powtarzał, że przesunęła się granica rolki, ale chciałbym wam bardzo podziękować, że tworzycie tak gigantyczną społeczność na tym kanale, która pozwala nam nagrywać tak gigantyczne rzeczy, przez to, że wy to oglądacie, kupujecie rzeczy, które są ze mną związane, przez co ja mogę inwestować na przykład w to, co widzicie w tym momencie na ekranie. Naprawdę jednym słowem, co mogę wam powiedzieć, moi kochani, to dziękuję. Taczem jak wilk z Wall Street przez amerykańską ulicę. No k***a, wnuki będą patrzeć, będą mówić, jak dorosnę, to chcę być jak dziadek. Ej, to było piękne. Było. Piękne co? Bardzo piękne. Ej, w życiu bym nie... Ale to chłopie, to jest... Ja dzisiaj wieczorem będę... Co za w ogóle abstrakcja? To jest to jest piękne. Dziękuję, moi kochani. Nie zwalniamy. Słyszycie mnie, ale nie widzicie, bo ja akurat po amerykańsku. Camaro SS 69 rok, takie tam 10,2 litra 602 Big Block, co zresztą będę gadał. Niech on zagada. Jest grubo? Jest, nie? No! Nie słyszę, co mówisz! Stań z tyłu! Kurwa, tak brzmi Ameryka. Moi kochani, bardzo serdecznie witam w kolejnej części materiału. Zobaczcie, jak płynnie i sprawnie przeszliśmy z super samochodów, z samochodów egzotycznych na wręcz ikonę motoryzacji. Camaro SS 10,2 litra w układzie V8. To jest tak brutalne, że aż nie wypada tym jeździć po drodze. Więc wiecie co? Pojeździmy tym po drodze. Mówię poważnie. Moi kochani, przejdźmy więc do rzeczy. Mateusz i Dawid, goście mówią po polsku, zgadza się? Tak. No i mówią po polsku, to się bardzo dobrze składa. Ty twierdzisz, że to jest sprzęt, który należy szmacić na drodze. Oczywiście. Moja krew. Wszystko jest na bardzo dobrej drodze na chwilę obecną. To jeździło na paliwo lotnicze, tak? Tak. Już nie jeździ. Nie. Ale jaki poziom pierdolnięcia tego człowieka musiał być, że na paliwie lotniczym tym jeździłeś po drodze? Nie rozumiem, jak poziom No poziom Okej. Na paliwie lotniczym jeździłeś po drodze, to jest normalne? Nie. No i właśnie! O co nam chodzi? Palimy tym gumę? Oczywiście. Nie mówisz za dużo po polsku, ale mówisz rzeczy, które mi wystarczą. Jedźmy pojeździć. Dawaj. Chłopaki nie widzą nic dziwnego w tym, że jeżdżą na paliwie lotniczym, No właśnie tak? zauważyłem, że tu poziom jest taki, że ja mówię, to jest pierdolnięte, że ty jeździłeś na paliwie lotniczym. Ale jak pierdolnięte? Maskę zakładamy? On mówił, że możemy pojechać bez maski, tak, nie? Tylko tak postał i mówi, a nie, załóżmy jednak maskę, już jakiś syf do gaźnika dostanie. Nie przeszkadzało mu, że to może kota wciągnąć, tylko przeszkadzało mu, że się może dostać syf do gaźniku. Nie no, ogólnie jest tak, przyjechaliśmy tutaj, wszystko elegancko, drze to papę, a służy tak, że to do tego służy. Mówi jeszcze, że szkoda, że nitro nie mamy. A nie ma skąd wziąć nitro? Możemy potem do dziadka zajechać, nie? Dziadek może mieć nitro?
Albo babcia. Dole, to jest Kiedy tak się maskę zakłada. Co, tym? Dolarówką? A, $1 okej. Na stacji benzynowej ta fura to taki normalny widok jest? Nie. Ale jakie lakoniczne, chłop, jakby w wojsku był. W porządku jest. I też taka temperatura, powiem wam, że te 10 stopni na tym niskociśnieniówce z tyłu jest w porządku. Zobaczcie, też mamy piorunujące hamulce z przodu. System bezpieczeństwa, to Horacio Pagani tutaj brał udział akurat przy projektowaniu tego. Zobaczcie, opona też jest bardzo szeroka, budzi zaufanie. Nie dość, że niesamowicie odprowadzi wodę w razie W, to jeszcze do tego wszystkiego hamowanie na najwyższym poziomie. Wcześniej jak rozmawialiśmy, no to Mateusz powiedział, że muszę stanąć na hamulcu, żeby zahamować. Ja mu wierzę. Fajna czapeczka. No właśnie tak ten. Ale z tym radyjkiem to nam nie wyjdzie, gościu. Masz zakłócać? No jak będzie fura chodzić, cienka to wtedy. Teraz cyk i trochę gazu, ja? No. Ty kurwa, częściej się cała fura. Ty jesteś pierdolnięty, stary. No, że tym po drodze jest. Napierdolę! Ja pierdolę, jak to brzmi! Ty kurwa, zapierdolę to. Weź, przestań. Ja jeszcze nie czuję! My jesteśmy na pierwszej randce, stary. Nie tędy droga, mógłbym wjebać gazu, ale trochę k***a się boję. Nie chcę jej rozjebać. Jak ona ma na imię? Ma imię? Nie ma. Ale może. Musimy ją jakoś nazwać. Do ilu ty się kręci? 6000? 7. Zgasła. Waha się skończyła? Nie. To jest max skrętny? No tak. Przejdzie? Na milimetry. Bo powiem ci, że pierwszy stary mila i jest kurwa dobrze. Jak jest z zewnątrz? Z zewnątrz jest tak, że jest to chyba najgłośniejsze ruszanie, jeśli chodzi o taki ryk, taki wiesz, z basu. Nie wchodzi na obroty, tylko jest taki po prostu największy bas w historii, To jak, ja ci jaki powiem tak, nagrywałem. że ja dodałem 30% gazu. Okej. 30% kurwa dodałem. Jak dodam ze 100% gazu, to chłopie, nie, chyba stanę na tylne koła, nie? To jest dzikie. Ale w ogóle jaki respekt do tej fury, to siedzisz i jest tak. Jak na koniu, chłopie, telepie całym wozem. Jak tylko dodasz trochę gazu, to czujesz takie mrowienie między kolanem a pachwiną, gościu. Chyba gdzieś tam tędy idzie wydech. Przejebane to jest. Co, chcesz spalić gumę? No. No to tam na miejscu, nie? Może na ulicy, co? Palisz tu gumę? A co A nie wiemy w latarni? Nie wiem. To ja pas zapnę. Nie wiem. Fuck. Mateusz mówi, żebyśmy spalili gumę tutaj! Na ulicy! Przy stacji? Na wyjeździe! Nigdy tego nie robiłem! Przecież tu hamulcy nie ma z przodu. Mi to mówisz? Wie, czy nie pojedziemy w latarnię albo w drzewo, jak na tych wszystkich filmach! Tam jakoś to będzie. Ja se pas za... Co jest? To jest pas! Słuchaj, będziesz chciał spalić gumę, co normalnie się zatrzymasz na środku ulicy, nie? Przed hamulec i trzymasz tym guzikiem. Potem spuszczasz nogę z hamulca i dalasz pełną pętlę. Kumasz? No. Ja to zrobię dla ciebie, stary. Mogę? Dobra, to zrobimy taki teamwork. Dokładnie. O kurde, on chyba serio będzie palił gumę. Hamulca, dawaj. O kurde, bele, ile to ma mocy. O k***a! Ale to jest Ameryka, k***a, stary. To słyszysz? No. Ja generalnie myślałem, że S13 jest głośny, że Smurf jest głośny, ale przy tym ja muszę podniesionym tonem do ciebie mówić. Żebyśmy się słyszeli, nie? I co? Stary, to jak palisz gumę za nami 100 metrów, to ja nie wiem, czy ty mi na dupie siedzisz, czy co się dzieje. Ślad zostawiasz tak ostry, jakbyś palił w miejscu przez całą długość palenia tej gumy. Tam jest 30 metrów takiego czarnego śladu po prostu. Poważnie? No. Yeah. It's heavy. I don't know why they keep sleeping on me, man. Wake 'em up. Wake 'em up. Flow sick, man, I been high. I saw a guy who the dopest, hopeless. What I used to be, now I'm moving packs to that potent pressure. No ze świateł to luncha musimy dać. Chyba raczej tak. No ze świateł, bez luncha to ja jestem przy Dominik Toretto. Ja ci powiem tak, słuchaj. Ride or die. Peta.
nie z tej ziemi, nie? Na środku miasta Nie mamy gostek kompozycji. widać już nitki z opon. Ja powiem wam tak, Armagedon, co tu się stało? W Stanach Zjednoczonych, na środku, lunch, jedzie. Byłem tak wbity w szok w związku z tym wszystkim, że nie za dobrze szło mi gadanie ze składnią do kamery. Podsumuję więc to wszystko o tak. Obrzydliwie brutalny sprzęt. Obrzydliwie. Jakbym miał to porównać do jakiejś postaci, to wyobraźcie sobie wielkiego, grubego rzeźnika. 2-metrowy gość, 150 kg wieprza, w zakrwawionym fartuchu i z gigantycznym nożem rzeźnickim, który nic nie mówi. Czasem tylko donośnie sobie beknie. Nie wiem czemu, ale takie skojarzenia budzi mi ten wóz i jest brutalny. Skumajcie, że ten sprzęt, będąc na luzie, po zdjęciu nogi z hamulca sam z siebie przeskakuje do przodu. 8 tłoków tego rozmiaru, rozbujanych od lewej do prawej, trzęsie całym tym autem. Nie no, kto kiedyś 10-litrówkę nie w dieslu słyszał, ten pewnie doskonale wie, o czym mówię. A kto nie słyszał, a będzie miał kiedyś okazję, to bardzo polecam. Niepowtarzalne wrażenia. Oceniam to wszystko, co stało się w ostatnich minutach filmu, na rzecz w 100% amerykańską, taką, która na bank zostanie w mojej pamięci do końca życia. Wow! No i dla tych, którzy oglądają materiały do samego końca, mam info, widzimy się już w najbliższą środę o godzinie 14:00 w materiale bonusowym, który w 100% dotyczy tematyki Prison Breaka. A następnie czwarty już film z USA w następną sobotę o 14:00. W związku z tym, jak widzicie, filmów jest naprawdę całkiem sporo. 29.04 zaczyna się akcja dotycząca Nissana GT-R. Kto śledzi mojego Instagrama, do którego nazwa w tym momencie u góry, ten już całkiem sporo informacji na temat GT-R-a ma. Ja się już odmeldowuję. Bardzo mi miło, jeżeli ten materiał się wam podobał. No i co? Wszystkiego dobrego. Nara!